Siemanko, w dzisiejszym odcinku jeszcze trochę o plecionkach. Taki nic nieznaczący sznurek może nam znacznie ułatwić pracę. Jeśli chcecie zobaczyć jak, to zapraszam Was do oglądania. Skóra 1,5 mm, rzemienie na 6-7 mm, wycinam 2. Przygotowałem sobie ucho z rzemieniem, który będzie pełnił rolę rdzenia, oraz 2 rzemienie. No i tutaj chciałbym pokazać dwie rzeczy. Właśnie jak pleść i jak to ułatwia, jeśli mamy 2 rzemienie wycięte, odpowiednio długie. Składamy je na pół, na uchu krzyżujemy je, no i po prostu robimy plecionkę. No i właśnie powinniśmy zrobić to w ten sposób, tak jak teraz. Omijamy dzięki temu problemy, które były pokazywane we wcześniejszych plecionkach, czyli tu były dowiązywane końcówki z 4 rzemieni i dopiero na to szła plecionka, żeby to zamaskować. Powstawało nam duże zgrubienie. No i zazwyczaj właśnie na tym zgrubieniu plecionka dość mocno się rozchodzi i trzeba się trochę namęczyć, żeby zrobić ją ciasno. Pojawiają się też problemy przy zmianie grubości, więc dlatego trzeba zadbać, żeby ona dość płynnie schodziła, bo w przeciwnym wypadku także ta plecionka będzie nam się rozchodziła. Dzięki tej metodzie, gdzie stosujemy rzemienie złożone na pół, no to nasz rdzeń jest, no można powiedzieć, w jednakowej grubości. Dzięki temu samo plecenie też jest przyjemniejsze i prostsze. Plecionkę rozpoczynamy standardowo. Tak to się prezentuje. Tutaj jest dużo cieniej, a z końcówki jednego z rzemieni wykonujemy zakończenie, takie które pokazywałem na przykład przy plecionej smyczy. Teraz przejdziemy jeszcze do czegoś takiego. To jest żyłka kaletnicza z 2 pętelkami na końcu. Owijam to sobie w pasie. Spinam karabinczykiem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś wykonuje dużo plecionek, to także doceni to rozwiązanie. No i teraz do tych elementów potrzebny nam będzie jeszcze cienki sznurek. Wiążemy na końcu pętlę. I teraz ten sznurek powinien być cieńszy niż rdzeń, na którym będziemy go zaciskali. Wykonam teraz węzeł, który nazywa się prusik, czyli przeplatamy przez pętlę raz, drugi i trzeci. Prawidłowo to musi wyglądać w ten sposób. I teraz musimy to zsunąć i zaciskamy to. Tak powinien wyglądać. Tak jak wspominałem, jest to węzeł zaciskowy, czyli on pod naciągiem zaciska się na rzemieniu. I właśnie teraz dopinam go do karabinczyka w pasie i dzięki temu mam ten cały rdzeń ustabilizowany. Jeszcze w takim przypadku, gdzie mamy 4 rzemienie, one mają inne wymiary niż rdzeń, no to jest bez problemu, ale jak na przykład pleciemy z takich sznurków plecionkę, tak jak było to przy naszyjniku, no to mamy 8, 6 lub więcej sznurków i identyczny sznurek jako rdzeń. Można się nieźle zamotać, wszystko może nam się pomieszać, poplątać,
a dzięki temu, że wyznaczamy rdzeń, no to jest dużo łatwiej też wykonywać tą plecionkę. Przy długich plecionkach jest to także bardzo przydatne. I jeśli wykonuję długie plecionki z wielu rzemieni, takich drobniejszych, no to zawsze stosuję taki naciąg właśnie tego rdzenia. No i żeby poluzować ten rzemień, no to po prostu go lekko rozsuwamy, przesuwamy i on jest ruchomy na całym rdzeniu. No i później znowu pod naciągiem on się zaciska i możemy wykonywać plecionkę dalej. Mam nadzieję, że były to dla Was przydatne informacje. Mi osobiście ta dodatkowa linka bardzo usprawnia pracę, zwłaszcza gdy mam do wykonania długą plecionkę i z wielu rzemieni. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!